Chodź, pokażę Ci, jak wygląda mój pokój za $125 miesięcznie w dżungli, w Amazonii. Dlaczego wybrałam to miejsce? Bo potrzebowałam spokoju. W moim planie było przylecieć do Ekwadoru i zostać tutaj maksymalnie 1,5 miesiąca i pojechać do Peru. Mi się tu bardzo podoba. Zresztą Amazonia to było moje wielkie marzenie. To jest najczęściej zadawane moje pytanie tutaj, co to było. Jak coś mnie minie, coś wyda jakiś dziwny dźwięk. Kiedy niemożliwe staje się możliwe. Mrówki na szczęście zawsze pracują, ale jaszczurka i żuczki przeważnie na mnie patrzą, jak biorę prysznic. Miałam zostać w Ekwadorze jeszcze 2 tygodnie, potem pojechać do Peru na 3 miesiące, zanim będę mogła wrócić do Kolumbii, ale Amazonia znowu zaczęła mnie wołać i tak siedziałam, mówię, kurczę, może dam jej szansę, skoro mnie woła, to na pewno po coś. Znalazłam pokój 2 dni przed tym, jak tutaj przyjechałam, więc to była mega spontaniczna decyzja. Chodź, pokażę Ci, jak wygląda mój pokój za $125 miesięcznie w dżungli, w Amazonii. Zacznijmy od jednego z najważniejszych punktów każdego mieszkania. Łazienka. Tu mam taką mini łazienkę bez prysznica. Jest toaleta, jest lustro. To jest mój pokój. Nie jest luksusowy, ale ma wszystko, czego potrzebuję. Duże, wygodne łóżko, biurko, szafę. I co najważniejsze, w Amazonii moskitierę. Więc na szczęście komary nie dostają się do środka. Kuchnia jest bardzo dobrze wyposażona. I to tutaj gotuję moje amazońskie przysmaki. A oto mój salon. I zobacz ten widok. Nawet nie musisz iść do lasu, żeby czuć, że w nim jesteś. To miejsce stało się dla mnie wszystkim. Jadalnią, biurem, przestrzenią ciszy, miejscem, w którym wracam do siebie i miejscem spotkań. Takie małe, wielofunkcyjne życie. Tam jest rzeka. Mega. Teraz zabiorę Cię do łazienki, w której nigdy nie jestem sama. Prysznic biorę zazwyczaj z około 17 mrówkami, 2 dużymi żukami i jaszczurką. Z czego mrówki na szczęście zawsze pracują, ale jaszczurka i żuki wlepiają we mnie swoje ślepia. No, do tego trzeba po prostu przywyknąć. Woda jest gorąca, a to tutaj luksus. Jak byłam w Kolumbii przez około 3 miesiące, nie kąpałam się w ogóle w ciepłej wodzie. I potem jak trafiłam do Medellin i miałam w końcu ciepłą wodę, to rozpływałam się pod prysznicem. Ale z drugiej strony było to bardzo fajne, bo naprawdę doceniłam, czym jest gorąca woda. I że warto cieszyć się z małych rzeczy. Tada! Mam tu w cenie wynajmu wodę, więc nie muszę w ogóle kupować swojej. Internet działa tutaj poprawnie, choć miewa swoje humory. W pokoju, w dżungli nie jesteś nigdy tak naprawdę sama. Czasami odwiedzają cię różne stworzenia i wbrew temu, co myślisz, one boją się bardziej niż ty. Z czasem po prostu uczysz się, jak z nimi współistnieć. Kompletnie nie wiem, czego się spodziewać po tym miejscu tutaj, ale ja wierzę, że skoro to miejsce mnie wołało, to na pewno jest w tym jakiś cel. Amazonia, kocham Cię. Jest mi tak dobrze, leżę na piasku, słucham dźwięków, jest już po zachodzie, wpatruję się w gwiazdy.
woda, szum wody, te owady, ptaki. To jest niesamowite. To miejsce jest magiczne. Cieszę się, że tu przyjechałam. Nie było tego w planie. Jestem tak wdzięczna za ten czas, chce mi się z nim płakać ze wzruszenia. To jest niesamowite. Niesamowite, że mogę tego doświadczyć. Jestem w miejscowości Puerto Misahuají, małym około 5000 miasteczku. Ale te łódki super wyglądają, takie kolorowe. W sercu ekwadorskiej Amazonii. To miejsce jest znane z plaży pełnej małp. I naprawdę są one wszędzie. Uwielbiają obrabować ludzi z jedzenia, zegarków, kolczyków, okularów i telefonów. Cokolwiek wpadnie im w ręce. A im mocniej się świeci, tym lepiej. W tygodniu jest tutaj bardzo spokojnie, naprawdę bardzo, bardzo spokojnie. Ale w weekend wszystko się zmienia. Pojawiają się turyści i robi się głośno. Plastikowe pamiątki, wszystkie z motywem małpy. Bardzo niespodzianka. Tak to jest mieć znajomego z łódką. A ja uwielbiam nią pływać. To miejsce jest wyjątkowe jeszcze z jednego powodu. Tutaj spotykają się dwie rzeki, Rio Napo i Rio Misahuají. I razem płyną dalej do Amazonki. Na drugą stronę rzeki możesz dostać się łódką za $1. Albo wagonikiem za darmo. Zostałam porwana kolejny raz na wycieczkę do Comunidad. Comunidad to mała lokalna społeczność w Amazonii. Miejsce, gdzie ludzie żyją blisko natury i blisko siebie. Mają wspólną przestrzeń do spotkań, do sportu i dla turystów. Jest jeszcze ktoś biegający między nogami. Tukan, który tego dnia postanowił zostać drapieżnikiem i atakował wszystko i wszystkich. Vino. Kino.
Ja W tym odcinku pokażę Ci tylko fragment. Reszta dopiero przed nami. Qué chistoso. Cuando molesta se pone bravo. Są casitas privadas. A tak wyglądają typowe amazońskie domy. Caso taiperos. Ellos tienen ducha aquí? ¿Aquí? ¿Ducha? Sí. Nie wiem, jak długo tutaj zostanę, ale na ten moment wiem, że jest to dokładnie to, czego potrzebuję. I chyba dopiero zaczynam odkrywać, czym naprawdę jest to miejsce. Dostałam blond Pocahontas. Blond białą polską Pocahontas. Śmiałam się kiedyś, jak oglądałam te wszystkie księżniczki, to ona tak najmocniej ze mną rezonowała i kiedyś po czasie, jak miałam już dużo lat, było chyba z 3 lata temu, obejrzałam Pocahontas i tak mówię, ja nie mogę, moje życie jest przecież na niej stworzone, jakby nie wiem, czy mi się ona zaprogramowała w głowie. I teraz moje życie trochę ją przypomina. Zostałam dzikuską. Dzikuską dżungli. Nie, zostałam dzikuską. Podoba mi się. No jak ładnie ptaszki. Już jest po zachodzie. Dlaczego wybrałam to miejsce? Bo potrzebowałam spokoju. Jestem w podróży za domem 20 miesięcy już, więc i co chwilę są różne zmiany miejsc, ludzi, walut, języków. I po prostu jestem już zmęczona. To jest problem Amazonii. Tu jak zapomnisz się wypsikać repelentem, czyli na komary i jakieś muchy, to cię zaraz wszystko zje. Ja sobie wysmarowałam nogi, ale nie całe. I teraz tam cię nie posmarowałam i tak gryzie. Z tego ani róż tutaj, ani róż. W moim planie było przylecieć do Ekwadoru i zostać tutaj maksymalnie 1,5 miesiąca i pojechać do Peru. A w tym momencie już tu jestem 1,5 miesiąca, a mam jeszcze rezerwację na ponad 2 tygodnie. Ja tak robię plan tylko po to, żeby uspokoić moje ego, mój mózg, że tak powiem, że niby ma kontrolę, a potem i tak podejmuję decyzję spontanicznie, czując na przykład, no idąc za intuicją, tak, bo czując, okej, jest mi tu dobrze, no to zostanę dłużej, dlaczego nie? Nie biegam, ja lubię poczuć miejsce, nie biegać i odhaczyć, tak, zobaczyć jak najwięcej, a nie znając tego miejsca tak naprawdę, ja lubię być w miejscu, poczuć je i zrozumieć tak naprawdę miejsce, poznać ludzi. Tak mi się podoba, tak lubię. Ach, Amazonia. Cudnie. W weekendy pojawia się tutaj więcej życia. Indígenas wystawiają swoje naturalne produkty. I wiesz co? Jeśli masz uśmiech na twarzy, możesz dostać od nich coś więcej niż tylko produkt, bo oni lubią się dzielić tym, co mają.
Ja dostałam jabłko. To jest najczęściej zadawane moje pytanie tutaj, co to było. Jak coś mnie minie, coś wyda jakiś dziwny dźwięk. Wow. Ja ostatnio zaczęłam dodawać filmiki po hiszpańsku, bo jakoś, nie wiem, ludzie hiszpańskojęzyczni bardziej na nie reagują. Nie wiedziałam, czy jest sens tworzyć polskie filmy, ale wrzucam jeszcze ten. No. Bo nie wiem, czy mam tworzyć po polsku, czy tylko po hiszpańsku, bo tak jak mówię, ludzie tam, nie wiem, Kolumbia, Ekwador, nawet Meksyk, Argentyna ostatnio do mnie ktoś pisał z różnych tam krajów. Nie wiem, czy polski content mam robić. Wrzucam ten filmik, bo jest tu parę osób, które mi towarzyszyło mi, więc rzucam dla Was. Nie wiem, dajcie mi znać, czy ja mam w ogóle jeszcze coś po polsku przygotowywać, bo tak, bo gdyby nie przecież moi odbiorcy, to nie miałabym do kogo tworzyć, więc no. Nie będę Wam tutaj treści z Wikipedii przedstawiać. Amazonia to i to miasto to i to, bo wierzę, że każdy z Was może je znaleźć sam. Ja Wam pokażę, co ona ze mną robi, bo myślę, że to może najbardziej Was zmotywować do uwierzenia w swoją moc i możliwość spełnienia swoich marzeń. I że Amazonia jest realna, jest bezpieczna i cudowna. Cudowna. Natury nie ma się co bać, trzeba po prostu wiedzieć, jak z nią żyć właśnie w harmonii. Tu mi ten znajomy opowiadał historię, jak był mały i był z rodziną w lesie w nocy, bo mieli bardzo dużo do przejścia z jedzeniem i zatrzymali się w jednym miejscu tam pod nie szałasie, ale no coś w tym stylu i usłyszeli właśnie, jak tygrys przyszedł i niedźwiedź. No i co? No dzieci się bały, tak? Ale rodzice wzięli, po prostu zrobili to, co trzeba, żeby ich odstraszyć i tyle. Trzeba po prostu wiedzieć, jak się tutaj obchodzić z jakimi zwierzętami, co robić w jakich miejscach, czego unikać i tyle, nie ma co się bać. Amazonia jest tak cudowna, wow. Ja jestem zakochana. Tu, gdzie jestem, na przykład jest bardzo bezpiecznie, tutaj nie ma nie ma tygrysów, tygrysy są tam kawałek dalej i niedźwiedzie w takim, powiedzmy, następnym województwie, tak to nazwijmy. Anakondy tutaj podobno są w tej rzece, ale małe i one się trzymają na samym dnie. Za dnia one się nie uruchamiają. One wychodzą dopiero w nocy i dlatego tutaj na przykład w tej miejscowości jest zakaz po godzinie 18 wchodzenia do wody. Nie ma się co bać, tylko po prostu rozmawiać z ludźmi, którzy tutaj mieszkają. Oni dają porady. Ja widziałam tutaj jedno takie zwierzątko, nie pamiętam teraz jak ono się nazywa, ale wyglądało trochę jak taka czarna świnka. Biegało sobie po lesie, a tak no to jakieś ptaki, dużo psów tutaj też jest, tu na plaży na przykład, ale wszystko sobie żyje w takiej harmonii, w takim spokoju. To jest piękne tutaj. Właśnie do mnie dotarło, że naprawdę tu jestem. W Amazonii, w miejscu, o którym marzyłam tak długo i nie sądziłam, że to się spełni, a jednak tu jestem. I tak siedzę i się uśmiecham. Patrzę na tą przyrodę, słucham jej i to jest tak piękne. Kiedy niemożliwe staje się możliwe.